Jak wszyscy dobrze wiemy, polscy Żydzi podczas II wojny światowej stracili dużą część swoich majątków. W dzisiejszych czasach organizacje żydowskie wspomagane przez Izrael domagają się rekompensaty. Czego zatem mogą odnaleźć środowiska żydowskie? Czy ich roszczenia są uzasadnione? Tego dowiecie się dzisiaj w nowym odcinku Prawdziwej Historii. W kwietniu 2017 roku amerykański Senat uchwalił ustawę JUST, mającą na celu wsparcie przez administrację Stanów Zjednoczonych działań służących uregulowaniu statusu prawnego mienia pozostałego po ofiarach Holokaustu oraz krzewieniu wiedzy o zagładzie, jej przyczynach i konsekwencjach. Powszechnie znana jako ustawa 447, ponieważ taki był jej numer druku. Na jej podstawie Polska ma zapłacić organizacjom żydowskim aż $300 miliardów. Wielu z Was może się zastanawiać, czemu Polacy, naród, który wycierpiał najbardziej podczas II wojny światowej, ma płacić Żydom po ponad 70 latach. W końcu to nie Polska była przyczyną ich cierpienia, lecz III Rzesza. Czemu więc chcą pieniędzy właśnie od nas? Wyłudzanie pieniędzy przez środowiska żydowskie nie zaczęło się dopiero teraz. W 1995 roku Światowy Kongres Żydów zaczął naciskać na Szwajcarię i jej banki w imieniu wielu grup żydowskich, aby zwrócili im depozyty żydowskich ofiar II wojny. Według nich banki zatrzymały je dla siebie. Kwoty te miałyby wynosić aż $7 miliardów. Wtedy to zaczęła się duża kampania w wielu stanach USA, będących od dawna bliskim sojusznikiem Izraela, mówiąca obywatelom, by bojkotowali szwajcarskie towary. Duża część amerykańskich polityków popierała stronę żydowską. Mimo tego, iż według jednej z komisji przeglądających rachunki bankowe z tamtego okresu, może trochę ponad 50 000 kont bankowych należało do ofiar wojny, lecz wartość depozytów na nich złożonych wynosiła łącznie około $32 miliony. Nieporównywalnie mało w porównaniu z 7 miliardami, przy których stała strona Kongresu Żydowskiego. Ostatecznie pozwy wobec banków zostały wycofane dopiero po tym, jak zapłaciły one odszkodowania o wysokości $1,250 milionów oraz przekazały dodatkowe 200 milionów na fundusz charytatywny dla ofiar Holokaustu. Niestety demonstruje to, w jaki sposób wiele środowisk żydowskich stara się wykorzystać wydarzenia z ubiegłego wieku, aby osiągnąć jak największe korzyści materialne. Te praktyki wyłudzania pieniędzy opisuje w swojej książce amerykański historyk profesor pochodzenia żydowskiego Norman Finkelstein w swoim bestsellerze Przedsiębiorstwo Holokaust. Opisuje on praktyki zdobywania pieniędzy za tzw. mienie bezdziedziczne przez Żydów, którzy nie mieli nic wspólnego z ofiarami Holokaustu. Profesor Finkelstein za opisywanie niewygodnej prawdy w swoich publikacjach został oskarżony o utrzymywanie kontaktów z libańskim ugrupowaniem Hezbollah oraz dostał zakaz wjazdu na teren Izraela. Natomiast jeśli idzie o sprawę polską, to wielu zagranicznych polityków, szczególnie tych amerykańskich i izraelskich, intencjonalnie lub nie stwierdzało, że Polacy masowo zyskiwali na i przyczyniali się do eksterminacji Żydów podczas II wojny światowej. Polscy bohaterowie, tacy jak rodzina Ulmów, która ratowała Żydów, czy Jan Karski, który jako pierwszy powiedział światu o Holokauście, są zapominani. A przecież to Polacy otrzymywali od Izraela najwięcej orderów sprawiedliwych wśród narodów świata. Mimo tego wiele razy było słychać o polskich obozach śmierci. Dzięki portalowi Wikileaks i notatce ambasady USA udostępnionej przez Juliana Assange'a możemy się dowiedzieć, że Jarosław Kaczyński negocjował wysokości żydowskich roszczeń już w 2009 roku. Prosił on o zmniejszenie kwoty zapłaty do 20%. Zapewniał również, że każdy poważny polityk w Polsce będzie popierał oddanie pieniędzy środowiskom żydowskim. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że z punktu widzenia polskiego prawa ubieganie się o tzw. mienie bezdziedziczne nie ma sensu. W kodeksie cywilnym istnieje w końcu zapis, iż spadek po obywatelach Polski nieposiadających spadkobierców staje się własnością państwa. Co więcej, już w 1960 roku Polska podpisała z USA umowę o tym, iż wszyscy Żydzi upominający się o odzyskanie swojego majątku mieliby się o to ubiegać w Stanach, którym nasze państwo przekazało wówczas $40 milionów w tym właśnie celu. Zatem ta kwestia została już rozwiązana 60 lat temu. Warto też podkreślić, że kwota, której żądają Żydzi, jest ogromna. Za te pieniądze można sfinansować program 500+ na okres 31 lat. Jest to również kwota odpowiadająca 14-krotności kosztu odbudowy powojennej Warszawy. Jak widzicie, Żydzi chcą od nas naprawdę bardzo wiele, a w dodatku bez dobrego powodu.
My natomiast prosimy Was jedynie o to, byście zminimalizowali ten film i jeśli Wam się spodobał, zostawili pod nim lajka i zasubskrybowali nasz kanał. To tyle w tym temacie. A ja chciałbym jeszcze wielce podziękować Karolowi Pokorze za pomoc w przygotowaniu tego materiału. Widzimy się już wkrótce.